Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Dziś opowiem na Państwa pytanie, które nurtuje tysiące osób. Dlaczego mimo dobrych wyników czujemy się źle i czy nasze faktycznie możemy zastąpić naszą tabletką, nasz stan samopoczucia możemy poprawić? Zapraszam serdecznie do oglądania. Prowadzę teraz to nagranie na żywo, więc mam prośbę do Państwa wszystkich, z różnych kanałów oczywiście, żebyście wpisali skąd jesteście, jakiś kraj, miasto, skąd jest, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie jest zainteresowanie tematem przede wszystkim zdrowia, a również zachęcam podpisać się na kanał, żeby być na bieżąco w temacie przede wszystkim zdrowia. Więc przygotowałem dla Państwa takie pytania, które wiele osób zadało poprzez tutaj różne kanały, telefony, maile, mamy tutaj YouTube, TikToki i inne rzeczy, więc zebrałem tutaj listę pytań, które chciałbym Państwu dzisiaj odpowiedzieć, ze względu na to, że takich dużo pytań powstało. Troszeczkę my ich zgrupowaliśmy, no i postaram się odpowiedzieć na każdemu, których mamy do czynienia tak naprawdę. Pierwsze takie podstawowe pytanie, co dotyczy naszych tutaj działania i zdrowia, to jest czym się różni tak naprawdę podejście w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. I tutaj można byłoby to określić w ten sposób, że medycyny konwencjonalne często naprawia, tak naprawdę części zamienne lub wycisza objawy chemią tak naprawdę. My patrzymy troszeczkę inaczej na cały organizm, jako na naczynia połączone. Nie leczymy tak naprawdę kolana czy żołądek, my tak naprawdę regenerujemy cały system. Różnica polega na tym, że my usuwamy przyczynę, a nie tylko skutek. W naszym ośrodku w Siobolice uczymy również cały organizm, jak go samodzielnie, żeby sam mógł się naprawić w naszych warunkach i również jak później profilaktycznie w domu o siebie dbać. To jest taka właśnie różnica. Kolejnym pytaniem, którym tutaj mieliśmy styczność, jaka jest skuteczność leków, czy to jest możliwe, czy można w ogóle być zdrowym bez leków. No i tak naprawdę tabletka tak naprawdę często to tylko zaklejony plaster na kontrolce silnika w naszym samochodzie. Natura daje nam naprawdę bardzo duże narzędzia, które działają u podstaw biologii komórkowej. Odpowiednia dieta, zioła, techniki manualne potrafią przywrócić naszą homeostazę. To nie jest chwilowa ulga, to przebudowa całego organizmu. Jeżeli damy naszemu ciału to, co potrzebuje, ono odwdzięczy się nam zdrowiem bez skutków ubocznych chemii, które tutaj tak naprawdę często nam proponują. Kolejnym pytaniem, którym tutaj spotkaliśmy, to są wyniki tak naprawdę, że są człowiek, który ma w normie wyniki i diagnoza była, gdzie nie ma tak naprawdę jakichkolwiek powiedzmy odchyleń zdrowotnych, ale człowiek czuje się chory i no wiadomo, lekarze niestety często kierują takich osób na psychotropy, bo nie mogą znaleźć przyczyny tak naprawdę. No i tutaj to jest klasyczny problem. Normy laboratoryjne są bardzo szerokie, a lekarze patrzą tak naprawdę często na cyfry, nie na człowieka. Jeżeli czuje się źle, to znaczy, że proces chorobowy trwa, nawet jeżeli krew jeszcze mieści się w takich zwanych tych normach tabletkowych. Tak? My w Akademii słuchamy pacjenta, klienta naszego i szukamy blokad energetycznych, czy toksyn, czy innych problemów zdrowotnych, które tak naprawdę są przyczyną, żeby rozwiązać ten główny problem, żeby rozwiązać jednostkę chorobową. Tak? Kolejnym pytaniem tutaj, czy czas regeneracji, jak długo trzeba czekać na efekty? No i tutaj jest różnie. Oczywiście każdy problem zdrowotny jest inny, każda choroba jest inna, każdy stopień zaawansowania również inny. Komórki, które nie odnawiają się niestety nie tylko w sekundę. Cykl regeneracji zależy od stopnia zanieczyszczenia organizmu. Zazwyczaj pierwsze wyraźne zmiany u nas w ośrodku widać już po 2-3 tygodniach intensywnej terapii u nas. To proces, w którym nasz organizm, jak w naszym domu, sprzątanie domu tak naprawdę. Najpierw trzeba wymyć śmieci, zrobić gruntowny detoks, a potem tak naprawdę malowanie ścian i odbudowę tak naprawdę naszego domu. I tak samo się z naszym organizmem dzieje. Powinniśmy zacząć od podstaw, tak naprawdę wyczyścić, wysprzątać co w środku tak naprawdę u nas zalega. Kolejnym pytaniem tutaj my mieliśmy pierwsze kroki, od czego warto zacząć. I tutaj warto byłoby wspomnieć, że najważniejsze jest zmiana myślenia i oczyszczanie układu pokarmowego, wątroby. Tam zaczyna się tak naprawdę 80% chorób. Jeżeli chcemy przejść na ścieżkę natury, zacznijmy od profesjonalnego detoksu. Zadbajmy o sen między na przykład naszą godziną 10, a co najmniej 2 rano, żeby było czas, wtedy najlepsza regeneracja zachodzi najszybciej.
Raz w tygodniu można wprowadzić dzień na przykład na samej wodzie lub lekkich wywarach warzywnych, by odpocząć, żeby nasz odpoczął układ pokarmowy. To jest bardzo ważne, żeby dać chwilowo organizmowi samodzielnie cokolwiek zrobić, a nie tylko cały czas my go suplementami, lekami czy innymi jakimiś dietami walczymy z nim. Czasami trzeba mu dać odpocząć. Ale tutaj kolejne mam pytania, które ludzie często zadają, więc ja bym chciał Państwu tutaj teraz przybliżyć. Tutaj mamy takie pytanie od pani Beaty, refluks i duszności pomimo różnych diet, tak? I tutaj pani Beatko, no dieta to niestety czasami za mało. Jeżeli oddziewnik żołądka nie domyka się prawidłowo przez napięcie w naszym ciele lub stres jest towarzyszący w organizmie, duszności nocne sugerują, że stres pokarmowy uciska na przyponę. W Akademii Medycyny Regeneracyjnej w naszym ośrodku stosujemy specjalne masaże brzucha, terapie visceralne, które układają ten organ na miejsce. Sama dieta bołotowa na przykład też znana jest, nie zawsze pomaga, jeżeli mechaniczne narządy nie są na miejscu. Polecam spróbować spać na lewym boku na przykład z uniesioną głową, albo na przykład to mechanicznie utrudnia cofanie się treści żołądkowej. Możliwe, że to pomoże, jeżeli nie, no to wtedy trzeba zwrócić uwagę na poważniejsze problemy. Zachęcam spróbować przyjechać, zobaczymy, co się da zrobić. Kolejnym pytaniem tutaj widzę jest Ola 2072 na temat Helicobacter pylori bez antybiotyków. Więc co możemy zrobić z Helicobacter pylori bez antybiotyków? Bakterie się namnażają tam, gdzie środowisko jest sprzyjające, czyli tak zwane złe pH jest. Zamiast zabijać wszystkie antybiotykiem, trzeba zmienić to środowisko w żołądku. Stosujemy my w ośrodku odpowiednie mieszanki ziołowe i propolis. Do przypraw ja bym na razie nie stosował ostrych przypraw, ponieważ dopóki nie zlikwidujemy problemy, ostre rzeczy mogą podrażniać naszą śluzówkę. Potem dopiero jak naprawimy naszą śluzówkę żołądka, to wtedy możemy zacząć działać. Wprowadzenie diety, na przykład surowy sok z kapusty, bardzo polecam, który fantastycznie goi śluzówkę żołądka. To jest taka z domowych metod, które my też w naszej terapii stosujemy, jeżeli chodzi o poprzez wyżywienie, odżywiamy, naprawiamy nasz żołądek. Pani tutaj Ewa pytała się na temat biegunki stresowe u 35-latki. Więc pani Ewa, biegunka stresowa u 35-letniej osoby, no, w naszych czasach jest częstym problemem i tutaj mamy do czynienia z silnym połączeniem osi jelito-mózg. Proszę spojrzeć, mózg tutaj, jelito tutaj. Jakie jest to połączenie? Może nie do pomyślenia, ale niestety taka prawda jest według medycyny chińskiej, więc system nerwowy wyrzuca tak naprawdę treści, bo jest w trybie tak zwanej walki, czyli on jest dystresowany i cały czas próbuje jakby walczyć, atakować, uciekać. Potrzebna jest tak naprawdę regeneracja układu nerwowego, wyciszenie stanów zapalnych jelit. Zapraszam do nas na cykl kąpieli regeneracyjnych i praca z ciałem, to uspokaja układ wegetatywny lepiej niż psychotropy. Wieczorem można zrobić na przykład kąpiel z solą Epsom, która wycisza nasz układ nerwowy przez skórę. Naprawdę bardzo skutecznie działa. Jakieś medytacje, słuchanie muzyki czy inne rzeczy na pewno usprawnia nasz organizm, żeby się nie był cały czas w stresie. Trzeba się troszeczkę jego ograniczyć i wyzbywać. Tutaj mamy pytanie od pana Artura, który pyta się na temat pulsowania ciała po posiłku. Panie Arturze, jeżeli my mamy odczuwanie pulsowania ciała naszego po posiłku, to jest sygnał, że serce musi wykonać tytaniczną pracę, by przypompować krew do układu trawiennego. Może to oznaczać, że gęsta krew lub mocno zanieczyszczająca wątroba naszego organizmu. Organizm dosłownie walczy z tym, co pan zjadł. Każdy kęs, polecam, żeby każdy kęs tak naprawdę dokładnie przeżuwać przynajmniej 30 razy, by maksymalnie odciążyć serce, żołądek podczas trawienia i po jedzeniu tuż będzie spokojniejszy. 15 minut spaceru po jedzeniu, zamiast od razu siadać na jakiś tam kanapę, na pewno usprawni pana problem. Bardzo zachęcam, żeby zwrócić na to uwagę, no i żeby zadbać o swoje zdrówko, żeby pić na przykład cieplejsze wody, wtedy będzie nasz organizm łatwiej to wszystko przetrawiał, tak? Kolejnym pytaniem mamy od pana Daniela. Jak zgubić tłuszcz na brzuchu? No to jest dosyć częste pytanie o osoby, które chcieliby schudnąć.
I tutaj jak zgubić tłuszcz z brzucha? No i tutaj tłuszcz tak naprawdę brzucha to często nie tylko kalorie, ale to hormon stresu, kortyzol i otłuszczenie narządów wewnętrznych. Nie wystarczy mniej jeść, bo trzeba odblokować metabolizm i oczyścić wątrobę. W naszym organizmie mamy specjalne programy odchudzające, w naszym wszystko wyłożone, tylko musimy ich wywołać, tak? Więc dobrze byłoby oczywiście, jeżeli nie wiemy, jak to zrobić, przyjechać do nas do ośrodka, możemy pokazać, jak to się prawidłowo robić. Można wprowadzić w domu na przykład na dzień dzisiejszy okno żywieniowe. Możemy jeść na przykład zrobić przerwę między jedzeniem 8 godzin i wtedy nasz organizm troszeczkę odpocznie. Możemy zrobić sobie masaż brzucha dolnej części brzucha na przykład, tak, z ruchu kierunkiem zegara, by pobudzić troszeczkę te jelita do pracy. Na pewno to też usprawni Pana problem. Kolejnym pytaniem mamy tutaj cukier prosty, mąka i skrobia, tak? Tutaj problem z cukrem, z mąką, więc cukier prosty kontra mąka i skrobia. To dla organizmu mąka pszenna to niemal to samo co cukier. Powoduje skoki insuliny u niektórych osób przy problemach i karmienia grzybów, czyli tak zwane candida, które wcześniej rozmawialiśmy. Jeżeli chcemy zregenerować to nasz organizm, obie te rzeczy stawiają, bym polecał, na warzywa i zdrowe tłuszcze. Zmieńmy pszenną mąkę na mąkę gryczaną lub jaglaną, które nie karmią grzybów w Twoim ciele. Ale tutaj się kłania dobre odrobaczanie, przeciwpasożytniczą terapię zrobić. Oczywiście warto cały organizm oczyścić, jelita i to można wszystko wycofać. Możemy jeść tak naprawdę wszystko, tylko zwracajmy na to uwagę, jakiej jakości te produkty są, bo to jest na dzień dzisiejszy ważne. Bardzo dużo jest przetworzonych produktów, które niestety nam szkodzą. Kolejne pytanie mamy tutaj od wnuczka 10 lat, który ma nadwagę. Co z tym zrobić? No i temat dzieci tak naprawdę, no to wiadomo, to jest dziecko 10-letnie. Co możemy mu zrobić, żeby przy wychowaniu nie zaszkodzić mu nie tylko przy jedzeniu, ale również i żeby dziecko się nie czuło, powiedzmy, w stosunku do innych dzieci, czy w towarzystwie, że czegoś na przykład mu ograniczamy, bo dziecko niestety nie upilnuje. Więc u dzieci nadwaga to często wynikiem jest tak naprawdę pasożytów, które wymuszają na dziecku jedzenie słodkiego. I wiele tak naprawdę zaburzone tak naprawdę mikrobioty. Proszę nie katować dzieci dietą, bo to niestety nie zaowocuje, tylko najpierw zrobić solidną, naturalne odrobaczanie i odbudować florę bakteryjną. Podawać dziecku można na przykład codziennie olej z astropestu, łyżeczkę, mieszankę ziół na pasożyty na bazie wrotyczek, piołunu i goździków. I całkowicie oczywiście trzeba odrobaczyć całą rodzinę, wszystkich domowników i oczywiście pamiętajmy o zwierzętach. Zwierzęta oczywiście odrobaczamy co roku, a siebie niestety zapominamy. No i tutaj przy dziecku oczywiście można ograniczyć jeszcze kalorowe napoje, które też niestety mają duży w tym przypadku wpływ. Zachęcam tak zrobić. Kolejnym pytaniem tutaj mamy, jeżeli chodzi od Teresa HH, tak śmiesznie, ale wygląda. Naczyniaki, brak woreczka, cholesterol. No i co z tym możemy zrobić? Jeżeli mamy naczyniaki, brak woreczka i cholesterolu, no tak naprawdę, Pani Tereso, to nie jest wyzwanie, to nie jest koniec świata, to jest brak woreczka, to nie wyrok, tak? Ale sygnał do tego, że wątroba musi pracować ciężej. Naczyniaki często wynikają z zastojów krwi. Co do cholesterolu, to tak naprawdę straż pożarna w naszym organizmie. Jeżeli jest wysoki, znaczy, że w naczyniach naszych jest stan zapalny, który organizm próbuje załatać. W akademii uczymy tak naprawdę, jak odłączyć, odciążyć tą wątrobę z ziołami, detoksem, by ten cholesterol sam wrócił do normy, bez statyn tak naprawdę, który niestety często zalecane. Koniecznie w domu zacząć oczyszczanie wątroby i tego serdecznie polecam, żeby spróbować. Jeżeli sobie Pani nie poradzi, to zachęcam przyjechać, zobaczymy, co możemy tutaj Pani pomóc. Często tak ludzie robią, że w domu sobie niestety nie radzą i przyjeżdżają, my wtedy pomagamy i w domu człowiek wie, jak profilaktycznie o siebie w tym przypadku zadbać. Kolejne pytanie mamy od Ewa na temat pieczenia ciała w nocy, bezsenność po saunie.
No i Pani Ewo, jeżeli mamy pieczenie ciała w nocy, bezsenność po saunie, to klasyczny objaw poruszania się toksyn. Sauna wyrzuca zanieczyszczenia do krwi, ale wątroby i nerki nie zdążyły ją po prostu z wydaleniem. Pieczenie to kwasowość tkanek. U nas tak naprawdę w ośrodku stosujemy specjalne kąpiele, masaże drażniące limfę, które wiążą te toksyny i organizm je łatwiej wyrzuca w nocy, żeby można było przespać spokojnie. W domu warto zrobić jakiś, na przykład wziąć zimny prysznic, wetrzyć skórę, jakiś olej kokosowy na złagodzenie, który złagodzi po prostu podrażnienia tych tkanek. Spróbować. Myślę, że powinno zadziałać. Kolejne pytanie mamy tutaj na temat kandidy. Jak się pozbyć drożdżaków? No, kandidy to jest bardzo częstym tematem w ogóle, jeżeli chodzi w ogóle w medycynie. Niestety mamy tutaj w aptekach często leki na antybiotyki w tym przypadku stosujemy, ale tak naprawdę grzyb żyje tam, gdzie jest, ma dobre warunki do tego, czyli cukier, wilgoć, brak tlenu na przykład. Samo zabijanie kandydy to walka z wiatrakami. Trzeba zmienić po prostu pH w naszym troszeczkę organizmie na bardziej zasadowe. W Akademii łączymy dietę przeciwgrzybiczą z odpowiednim zakwaszaniem żołądka, by grzyb nie miał warunków do życia. Dodawanie do potraw surowych, na przykład czosnek i oregano, to najsilniejsze na przykład naturalne antybiotyki, które można w tym przypadku zastosować, ale Candida to jest bakteria, która u każdego w organizmie jest, tylko my sami niestety nieświadomie tworzymy dla niej świetne warunki, że ona się rozprzestrzenia. No i później mamy problemy, błędne koło, antybiotyki co chwilę zabijamy, ale niszczą, główny problem jest, niszczą dobre te bakterie, które są, które nam potrzebne. I później musimy florę bakteryjną odbudowywać, probiotyki, tam inne, kiszona kapusta i tak dalej, więc no tutaj warto to pamiętać, że jednak starać się unikać takich drastycznych metod. Kolejne pytanie mamy na temat naczyniaki, brak woreczka, cholesterolu od pani Teresa. Przepraszam, to już było. Teraz mamy pytania na temat zatoki, flegma i chrapania od pani Marzena i Arek 4747. I na temat zatoków, flegmy i chrapania możemy powiedzieć w następujący sposób, że tutaj warto pamiętać, że zatoki to tak naprawdę to jest śmietnik dla śluzu z jelit. Jeżeli jemy dużo na białej pszenicy, organizm produkuje śluz, który tam osiada. Odrabaczanie, myślę, że to jest świetnym pomysłem, no jak najbardziej tak. Pasożyty często bytują w takich górnych drogach oddechowych. W Akademii Medycyny Regeneracyjnej robimy kompleksowe oczyszczanie zatok metodami naturalnymi. Efekty są praktycznie natychmiastowe. Tak naprawdę można również w domu zastosować zakrapianie do nosa wodę z odrobiną soli fizjologicznej, by nawilżyć zatoki i rozszerzyć troszkę tą flegmę. Wszystkie osoby, którzy u nas byli w ośrodku, więc tak samo możecie w domu zrobić. Pełny kompleks oczyszczania organizmu, jak robimy, czyli wątrobę, nerki, jelita, przeciwpośredniczym terapię, to praktycznie każda alergiczne rzeczy, to jest pokarmowe, czy jest na przykład od pyłku, czy jakieś inne alergeny, często ustępują. Tylko kwestia, czy za pierwszym razem, czy za piątym razem. Musimy zawsze zrozumieć, czy to będzie działo się jeżeli to się działo powiedzmy miesiącami, latami wstecz, no to odpowiedni czas musimy poświęcić, a nie tylko jak nas nauczyli, jedną tabletkę łyknęliśmy i po problemie tak naprawdę. Zgadza się? Tutaj ten temat mamy już zrobiony, tak? I teraz mamy szumy uszne i niedosłuch. Pani Elżbieta nas tutaj zadała pytanie. Więc Pani Elżbietko, szumy uszne i niedosłuch to często przyczyną jest tak naprawdę osłabienia, ukrwienia, mikrokrążenia w uchu lub ucisk w odcinku szyjnym. Czyli jak spojrzymy tutaj, czyli tutaj ta część górna to jest najważniejsze, co na dzień dzisiejszy się wydarzyło, tak? I tu pomaga tak naprawdę manualna terapia lub na przykład bańki chińskie, które fantastycznie poprawiają lepkość krwi i dotlenienie głowy. Delikatnie masaż tak naprawdę, czyli tutaj tego odcinku karku z tyłu, tej szyjny odcinek, tutaj pod czaszką głowy, jeżeli to będziemy sobie dobrze rozmasowywać codziennie, naprawdę powinno to pozytywnie wpłynąć. Jak najbardziej można wykonywać też ćwiczenie krążenie głową i barkiem, które my pokazywaliśmy wielokrotnie w naszym ośrodku, to jest siedzimy prosto, ja tylko w skrócie pokażę, na naszej stronie jest też filmik dokładnie jak to się wykonuje i mówimy o tym ćwiczeniu, co siedzimy i się kręcimy. Jeżeli to będziemy robić systematycznie, wiele osób poprawiło w domu
swoje dolegliwości wycofali, potwierdzali nam, cieszymy się, że ludziom naprawdę na odległość takie proste rzeczy mogą pomóc. Kolejnym pytaniem mamy zadławienia u seniora i tutaj pani Zofia na ten temat nas zadała pytanie. Pani Zofia, zadławienie tak naprawdę u starszych osób, u seniorów to jest osłabienie mięśni przyłyku i krtani. Często położone to jest na tle tak naprawdę neurologicznym już tak naprawdę. Pomagają ćwiczenia oddechowe albo tak naprawdę stymulacja punktów szyi. Warto też sprawdzić, czy nie ma refluksu, który drażni krtań. Można przygotować posiłki, tak naprawdę takie papki i pilnować, że czy senior pił wodę małymi łyczkami, no żeby jednak tutaj nie nawrężyć. Można nad tym dużo pracować, ale wiadomo, seniorzy to już którzy osoby nie dbali o siebie, niestety te problemy są dosyć mocno już zaawansowane. Nad tym warto popracować, żeby jemu jednak ulżyć, żeby jego jakość życia jednak w jego dojrzałym wieku naprawdę jeszcze możemy wiele rzeczy zdziałać w tym czasie, tylko niestety wymaga to systematycznego pracy, nie tylko raz. Ja uważam, że kilkanaście, kilkadziesiąt razy trzeba takie ćwiczenie zrobić, żeby faktycznie to zaowocowało. Kolejne mam pytanie tutaj na temat od pani Iwonka 6700 i pani Janinka na temat pękających naczyń i żylaki. To jest dosyć częste pytanie na temat żylaków, dlaczego powstają. Tematów na ten temat jest bardzo dużo. Jak to naprawić? No, medycyna co robi? No, żylaki często po prostu wycinają, jak wycięte żylak, lekarz mówi, gwarancja jest, ten żylak się nie pojawi faktycznie, bo go wycięto, więc taka chirurgia jak najbardziej skutecznie działa, więc tutaj nie możemy nic zarzucić, ale organizm niestety nie jest głupi, jeżeli on działał tak jak działał, dalej sobie będzie szukał, torował rozwiązania problemu i znowu się kolejny pojawia. Więc żylaki tak naprawdę to jest problem brudnej i gęstej krwi oraz osłabionej wątroby. Jeżeli wątroba jest stwardniała, krew z nóg nie może swobodnie płynąć w górę. My w Akademii nie wycinamy tych żylaków. My poprawiamy przepływ i elastyczność tych naczyń od środka. Tak naprawdę odpoczywając codziennie przez 15 minut z nogami uniesionymi do góry, spowodujemy to, że z tych nóg będzie spływała limfa i krew w dół. Będzie łatwy odpływ skończyn dolnych. Również można te nogi polewać zimną i ciepłą wodę na zmianę. Te kończyny wtedy będziemy tak naprawdę trenować elastycznych naszych naczyń. No takie są proste domowe sposoby, gdzie można stosować, ale tutaj tak samo oczyszczanie wątroby polecam, bo naprawdę wtedy jakość tej krwi, jakość tych żył się zupełnie inaczej poprawia się i można wtedy cieszyć się swoją jakością życia. Kolejnym pytaniem mamy również puchnięcie rąk i nóg u kobiet. I tutaj Arek akurat pyta się 4744, więc proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę wszystkie zastoje w naszych kończynach powodowane tego, że to jest limfa przestała prawidłowo funkcjonować. Nasze serce próbuje pompować tą krew. W naszym systemie organizmu też jest system limfatyczny, który nie ma pompy. Pompa to jest nasze tak naprawdę są mięśnie w trakcie ruchu. My jesteśmy niestety na dzień dzisiejszy poprzez cywilizacyjność zablokowani. My siedzimy 8 godzin w domu, w biurze, wieczorem kilka dni, godzin też siedzimy później przed telewizorem, no i tam w nocy też śpimy, więc ile tak naprawdę tego ruchu zostaje? A człowiek kilkadziesiąt, set lat wstecz musiał najpierw pójść zapolować sobie jedzenie, znaleźć, żeby tak naprawdę istnieć, żeby zjeść sobie tak naprawdę, więc tego ruchu było zdecydowanie więcej. Więc ten układ limfatyczny tak naprawdę to jest nasza kanalizacja. Ona jest na dzień dzisiejszy u większości osób jest zapchane, ciało tak naprawdę puchnie, te nogi po prostu nie są w stanie wydalić tej limfy, która tam się nazbierała. Do tego dochodzi jeszcze przeciążenie naszej ziemi magnetycznej, tak? I u nas stosujemy tak naprawdę dobre drenaże, czyli masaże tak naprawdę limfatyczne, które ruszają tą stojącą wodę z dołu w górę, tak? Często tak naprawdę wino jest też niska praca nerek, też może być z tym związane, więc warto je przyświetlić, bo nerki czy wątroba to są, nazwijmy to, takie ciche zabójce. Te są organy, one nie są unerwione i my nie odczuwamy, że z nimi jest problem, ból na pierwszych etapach problemu. Dopiero jak już poważny problem, kiedy już jest powiększony organ, gdzie już uciska na jakiś, powiedzmy, czy na kość, czy na przykład na tkankę tłuszczową, to wtedy czujemy, że faktycznie gdzieś to nam to uciska, ale my nie wiemy, że to jest faktycznie ten problem.
Więc warto na to zwrócić uwagę. Można popić herbatki odpowiednie, na przykład mamy herbatkę Polpala, jest fajne herbatki z pokrzywą na przykład. Można również mieszanki ziołoautorskie, nas też dostępne są na te problemy, które bardziej moczopędne, które oczyszczają nerki. W zimie czy w lecie są sposoby też inne, można oczyścić nerki, na przykład wiosną mamy sok brzozowy, w lecie arbuz. Więc pilnować tego nawodnienia, żeby te nerki mieli szansę jak najbardziej oczyszczania. Kolejne pytanie tutaj mamy od pani Marylka, które na temat wysokiego CRP. No i wysoki CRP, pani Marylka, jest winą tak naprawdę, jeżeli CRP jest 10, to tak naprawdę tli się pożar w pani organizmie. Trzeba znaleźć ognisko, czy to zęby, czy to jelita, a może to są pasożyty. Więc no w akademii możemy na swoim środku, możemy znaleźć to źródło zapalenia, zamiast tego zbijać wynik lekami, który po prostu nie zadziała efektywnie. Wprowadzić do diety duże ilości kurkumy, na przykład z pieprzem możemy w domu, która jest potężnym, naturalnym środkiem przeciwzapalnym. Musi pani znaleźć przyczynę. Nawet samo tak naprawdę hartowanie lodowatą wodą codziennie może spowodować, że te stany zapalne się zmniejszą, dlatego że w nasz organizm traktowany lodowatą wodą to jest naturalny antybiotyk. On od środka zabija różne wirusy, patogeny, rozgrzewając powyżej 40 stopni, więc ja zachęcam spróbować. Kolejnym tutaj pytaniem mamy, już mówię, mamy tak, regeneracja po operacji, stosowanie żywokostu. I tutaj pani Janina zadała nam takie pytanie. Panie Janina, jeżeli chodzi o szybszą regenerację po operacji i stosowanie żywokostu z DMSO, i tutaj mieliśmy na grupie akurat w WhatsAppie też takie pytania, akurat zwichnięcie było nogi, kończyny dolnej, co też jest całe opuchnięte, więc jak najbardziej żywokost z DMSO to świetna mikstura, która DMSO działa jak tak naprawdę taksówka dla składników leczniczych, tak? Ale po operacji stawu skokowego kluczowa jest też praca manualne, by nie powstały zdrosty. Więc tak naprawdę zapraszamy oczywiście na rehabilitację, jak troszeczkę tam się wszystko już zacznie się goić i będzie naprawiać, wtedy możemy przyspieszyć nawet gojenie o 50%. Można zrobić w domu tak naprawdę kilka rzeczy. Możemy zrobić okłady z naszej unikalnej borowiny, które bardzo dobrze odżywia, mineralizuje, witaminizuje te nasze problemy. Jak najbardziej możemy zrobić w domowych sposobach, jeżeli nie mamy nic pod ręką, ale na pewno możemy kupić na targowisku na przykład sobie świeżą kapustę i wziąć list świeżej kapusty, lekko sobie normalnie go utłuc, żeby ten sok zaczął się wydostawać z tego liścia i sobie zrobić okład z tego, który liść wyciąga obrzęk i osocza. Jak również można zastosować na przykład stosowanie ruchów palców stóp po to, żeby tak naprawdę ta kostka w gipsie, póki jest, czy na przykład ortezie, żeby zachowywać mikrokrążenia, bo te zastoje są niestety bardzo niekorzystne. Jak również kolejną rzeczą warto wspomnieć, żeby te kończyny dolne, jeżeli to jest na przykład tam jest złamania, tak? Pytaniem mamy od pana Bogusława 2972, który tutaj pyta się o strzelanie w stawach u 12-latka. No, możemy sobie pomyśleć, że strzelanie w stawach u 12-latka to jest problem, który praktycznie nie powinien być, bo to jest przecież małe dziecko. No ale są różne problemy, które mogą to uruchomić i przy nietolerancji na przykład laktozy brakuje często krzemu i odpowiedniego nawodnienia powięzi. I to tak naprawdę nie kości strzelają, a tak naprawdę suche mięzadła, więc trzeba uzupełnić minerały, zadbać o nawodnienie komórkowe, nie tylko picie samej wody. Możemy jak najbardziej zagotować sobie jakieś wywary na kościach duże, żeby było kolagenów, żeby nasmarować te stawy. Również trzeba ruch, bo sam staw tak naprawdę on nie jest ukrwiony, żeby dobrze tak naprawdę go wymineralizować i dostarczyć wszystko, tylko on potrzebuje cały czas ruchu, żeby dobrze dotlenić, mineralizować i tak dalej. Więc to jest konieczne. Oczywiście wcześniej wspominając borowinę, okłady świetnie na to wpływają, więc żeby zadziałać lepiej i od wewnątrz, i od zewnątrz możemy lepiej w tym przypadku efektywniej i skuteczniej zadziałać. Kolejnym pytaniem mamy ból po złamaniu L4. Pani Jolka tutaj nas pyta, jak również jest ból po złamaniach i również tutaj jeszcze pytanie było też wcześniej, stopniujące zapalenie stawów kręgosłupa, też może by tego dotyczyć.
Kluczowym jest tak naprawdę rozluźnienie głębokich mięśni, które są w ciągłym skurczu i to jest skurcz naprawdę może być potężny. Nasze metody z kręgosłupem pozwalają wielu osobom uniknąć wózka i przywrócić do normalnego życia bez bólu. Przykładając na te bólowe miejsce, co na przykład woreczek z ciepłą solą lub gorczycą, bo to bardzo dobrze działa rozluźniająco, przykurcze mięśni wtedy puszczają. Jak najbardziej ciepłe okłady, można robić innych rzeczy, można zastosować poduszkę elektryczną, wygrzeć to miejsce, żeby się rozluźniło, można to rozmasować, jednak tutaj są odpowiednie ćwiczenia rozciągające stopniowo później, żeby to naprawić. Więc w ogóle dużo osób tak naprawdę społeczeństwa mają problem z odcinkiem lędźwiowym, ponieważ to po prostu brak edukacji. Ludzie nie wiedzą, że nie wolno podnosić na zgarbionym plecach ciężkie ciężary, szybko to robić, ponieważ no niestety nasze plecy nie są na tyle silne, co nasze nogi, więc jeżeli popatrzymy na ciężarowców, których podnoszą ciężary, sportowców, rwą tą sztangę do góry, oni tak naprawdę robią odpowiednią pozycję przysiad, proste plecy i ciągną tą sztangę do góry tak naprawdę samymi mięśniami naszych nóg, pośladków. Tak, tam mamy nogi, gdzie mamy największe partie mięśni i oni są skutecznie, mogą podnosić większe ciężary, więc tego warto się nauczyć. Polecam. Kolejnym pytaniem mamy tutaj rehabilitację po udarze i pani Jagoda na ten temat właśnie zadała nam pytanko. Więc pani Jagoda, rehabilitacja po udarze, nawet jak już minęło 2,5 roku, tutaj było pytanie, to nie jest jakiś koniec świata. Mózg jest naprawdę bardzo plastyczny. Mamy przypadki, gdzie po latach pacjenci odzyskiwali sprawność dzięki naszej kompleksowej stymulacji. Zapraszam jak najbardziej na konsultacje, nie wolno się podawać, zachęcam jak najbardziej czytanie dla tej osoby, czytanie na głos, ponieważ nawet jeśli sprawia to trudności, to świetna gimnastyka dla naszego mózgu. W ogóle im więcej pobudzamy tak naprawdę stymulacji naszego mózgu, czyli czytamy na głos, nawet próbujemy to przypisać, im więcej bodźców pobudzamy, tym nasz organizm, nasz mózg tak naprawdę lepiej funkcjonuje sprawnie, bo on próbuje więcej tych bodźców wykorzystać tak naprawdę i można wiele rzeczy naprawdę odwrócić, tylko żeby odpowiednie warunki do tego stworzyć. Kolejnym pytaniem mamy tutaj hartowanie. Tutaj zadała pytanie pani Agnieszka 2433. Na temat hartowania już wiele razy rozmawialiśmy. Najczęściej tutaj pytania akurat na temat prysznica, tam 45 stopni kontra lodowata woda, czy poniżej 10 stopni. No to jest świetna gimnastyka dla naczyń, tak rozmawialiśmy już. Głównym tak naprawdę głowę polewamy troszkę rzadziej czy krócej, no nie ma tak naprawdę na to reguły. My polecamy od głowy do stóp cały organizm prawidłowo oblać, żeby on dostał tak zwanego krótkiego szoku. W domu, jeżeli ktoś tak naprawdę bardzo się boi tak rzeczy, a często ludzie się boją, bo mówią, odczuwają, że mamy zimne ręce, zimne nogi, gdzie mam tam jeszcze zimną, lodowatą wodą się oblać, będzie przecież coraz gorzej. A niestety tak nie jest. Kiedy człowiek się obleje lodowatą wodą, to od środka, od wewnątrz, on się rozgrzewa powyżej 40 stopni i nam się robi wtedy cieplej. To jest faktycznie fenomenalne, ludzie niestety tego nie doceniają. Ja Państwu powiem tak, że no naprawdę ile lat już stosujemy to, ja osobiście to stosuję i dla swojej rodziny, ja swoich dzieci uczyłem, którym od pół roku, ja tylko mogę polecać, bo to jest naturalny środek, który reanimacyjny, który naturalny środek przeciwbólowy, naturalny środek tak naprawdę antybiotyk, tak? Więc jeżeli ktoś chce zacząć w domu, może oczywiście się ciepło-zimne prysznice wprowadzić. Na koniec obowiązkowo zachęcam, żeby to był zimny prysznic, żeby jednak te naczynki się zamykały, żeby ten organizm samodzielnie próbował wyrównać tą różnicę temperatury. To jest bardzo ważne. A później mogą być kolejne etapy, gdzie później same zimne prysznice, albo zanurzanie się, albo uczestniczenie z kimś, na przykład tam gdzieś morsowanie, kartowanie na przyrodzie. To jest świetne, są praktyki, które ja serdecznie wszystkim polecam dla zdrowia, żeby nie chorować tak naprawdę. Kolejnym tutaj tak naprawdę pytań jest jeszcze było sporo, ale ja myślę, że to zostawimy na kolejne pytanie, ponieważ no czas już dosyć długo my tutaj rozmawiamy. Ja mam dosyć sporo tych pytań miałem przygotowane. Zgrupowaliśmy troszeczkę to wszystko w grupy. Ja zachęcam Państwa serdecznie, ci, którzy jeszcze są z nami, jeżeli są zainteresowani tematem swojego zdrowia, przede wszystkim w naturalny sposób, żebyście zostawili w komentarzach swoje pytania, które my możemy później następnym razem, na przykład za tydzień, kolejną środę, o tej samej godzinie możemy się spotkać, porozmawiać. Jeżeli będą pytania, możemy na nie odpowiedzieć.
ponieważ no, temat jest dosyć obszerny, temat zdrowia jest bardzo szeroki. Niestety w internecie jest bardzo dużo tak naprawdę dezinformacji, nawet tam sztuczna ta inteligencja, która się tworzy na dzień dzisiejszy, różne firmy, one bazują na jakiejś informacji i wielokrotnie już sami sprawdzaliśmy, że wpisując jakąkolwiek zapytanie, czasami pomaga, a czasami szkodzi, ponieważ specjalista, który bazuje na wiedzy, praktyce, może sprawdzić, czy ono wydaje prawdę. Tak naprawdę nawet lekarz, którym współpracujemy w naszym ośrodku, i on też potwierdza, że czytając to, co on wydaje, to często niestety błędne są. Więc musicie zwracać uwagę, w internecie bardzo dużo doradców, tak samo jak Państwo mają styczność ze mną. Ja oczywiście zachęcam zweryfikować naszą działalność, nasze sukcesy, nasze opinie, nasze komentarze i tak dalej, żeby sprawdzić, czy faktycznie to działa, a nie inaczej. Jak najbardziej zachęcam teraz osób, którzy są na Zoomie, uczestniczyć i zadać pytania, ponieważ nas tutaj jest kilkadziesiąt osób na Zoomie, więc na pewno pytania są, jeżeli są, to my odpowiadamy, jeżeli nie, to również w przyszłości możemy na nie odpowiedzieć, jeżeli zostawicie na Zoomie też komentarze. My jesteśmy dzisiaj na różnych platformach, na YouTubie, na Zoomie, na TikToku i tak dalej, więc ja zachęcam oczywiście się podpisać na te wszystkie kanały, żeby być po prostu na bieżąco w temacie zdrowia. Dobrze, i tutaj właśnie przygotowane dla mnie nowe pytania. Jak można pomóc sobie z astmą? No i astma to jest to temat, który dosyć poważny jest, który niestety ludzie mają duży problem i niestety nie zawsze im się udaje samodzielnie naprawić, ponieważ leki tylko podtrzymują problem. Tutaj bez tak naprawdę pierwszej kolejności, co astma to jest tak zwana, nazwijmy, alergia, tak? I ją musimy potraktować gruntowną, przeciwpasożytniczą terapią na bazie ziół. Tak jak wspominałem, wroty, czpion, goździki to jest podstawa, baza, którą my od wielu lat stosujemy, jak również są dostępne niestety na receptę przez lekarzy, można przypisać leki na terapię przeciwpasożytniczą. To jest na przykład Zentel, Vermox, Metronidazol. To cała terapia tak naprawdę trwa miesiąc gruntownego przeciwpasożytniczej terapii, jak również w naszym ośrodku my stosujemy jeszcze świetne szampony, żele takie na całe ciało przeciwpasożytnicze, ponieważ one również pasożyty są w nasze powłoce skórne, a skóra to też jest nasz organ, który jest możliwość wydalania toksyn, a tak samo wchłaniania tych wszystkich zanieczyszczeń, więc musimy ją też odetkać tak naprawdę z tych wszystkich pasożytów i innych rzeczy. Jak również kolejnym etapem to na pewno jest oczyszczanie jelit i oczyszczanie wątroby. To koniecznie musimy zrobić, ponieważ nasz organizm niestety z tym sobie już nie radzi. Nie mówię tam o jakichś tam inhalacjach i tak dalej, to na pewno wiele razy próbowaliście, ale to koniecznie trzeba zrobić i niestety wielokrotnie. U nas osoby, którzy byli astmatycy, u nas spokojnie z astmą można poprawić stan zdrowia. Niestety nie trwa to krótko, w zależności oczywiście od stanu zastosowania, ale radzimy sobie naszymi metodami. Kolejne pytanie tutaj przygotowane na bieżąco mi tutaj, co myśli Pan o leczeniu epilepsji i padaczki u dorosłej, tak samo jak przyczyny, jak leczyć? No powiem Państwu tak, no tutaj to są poważne problemy, które mieliśmy styczności z epilepsją i padaczką. Wszystko w zależności od stanu zaawansowania. To już na tle neurologicznym system, tak nazwijmy, który połączenie neurologiczne, jak powiedzmy elektryczność, tak? Czyli są tak zwane spięcia, organizm niestety ma zawahania, to co może być związane od jelit nawet, tak? Możecie sobie pomyśleć, gdzie tam jelita, gdzie tam epilepsja i tak dalej. A tak naprawdę może być po złe odżywianie i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że na przykład osoby, którzy stosowali jakiekolwiek diety, tak, ograniczali sobie, albo dużo chemii stosowali, albo dietę stosowali, czyli na dzień dzisiejszy dużo diet tak naprawdę, które są ograniczają tłuszcz, a tłuszcz tak naprawdę, czyli dobry tłuszcz, który nam potrzebny, to jest jeden z najważniejszych budulców, który nasz mózg tak naprawdę jest w 80% zbudowany z tłuszczu. Nasze połączenie neurologiczne, ta powłoka też jest zbudowana w dużej ilości tłuszczu, tak samo jak również nasze tkanki, komórka, jeżeli popatrzymy na poziom biologiczny, komórka to też zawiera ilości tłuszczu, więc tutaj
Nawet to tak naprawdę, jeżeli my prowadzimy dietę, zmienimy od tłuszczową na odwrotną, bardziej tłuszczową, ale najlepiej tak naprawdę dietę długo nie prowadzić, a najlepiej spróbować nawet w domowych warunkach. Spróbujcie sobie oczyszczanie organizmu, odstawcie częściowo później w przyszłości leki po takich oczyszczaniach i to często się udaje, że można zredukować na początek, tak, jak już zrobimy coś, to wtedy w naszych warunkach, jak my robiliśmy kompleksowe oczyszczania, to wtedy stopniowo redukowaliśmy. Ale niestety, to tak jak powiedziałem, tutaj warto skorzystać z konsultacji, jaki jest poziom, jakie jest zaawansowanie problemu, bo niestety, jeżeli ktoś, już dorosła osoba przez całe życie przyjmowała leki na epilepsję, niestety ten organizm, czyli wątroba, nerki i pozostałe nasze organy bardzo mocno zatrute, zanieczyszczone. Więc praca nad takim człowiekiem jest bardzo trudna, ale jest możliwe. Jest możliwe, tylko wymaga czasu. Jak wyleczyć gronkowca złocistego? No to jest też dosyć poważny temat, gdzie niestety w szpitalach ludzie gronkowcem często zarażane. To jest niestety problem popularny. Ciężko to jest do wyleczenia. Takie z naturalnych metod na pewno, jeżeli Państwo się interesują naturalną medycyną, jak najbardziej w tym przypadku bardzo ważne jest oczywiście wzmocnienie systemu odpornościowego, czyli propolis, oczyszczanie organizmu. Były metody wspomniane jak na przykład dymoterapia, na przykład brzozowa, bardzo świetnie wpływa, czyli tutaj chodzi o to, o wędzenie, nazwijmy to, całego organizmu, czyli możemy sobie rozpalić ognisko, naciąć sobie gałęzi z brzozy, które trzeba ich troszeczkę zmoczyć, żeby ta wilgotność, para więcej odchodziła i owędzamy się tym środkiem i jak najbardziej troszeczkę sobie tym nawet powdychać. Nie? Takie metody, jak poszukamy sobie w internecie, są przepisy i tak dalej, są dostępne i ludzie w naturalny sposób pozbywają się tego problemu. Polecam. Jakie są naturalne sposoby suplementowania magnesu? Proszę Państwa, to jest dosyć popularny temat, że ludzie mają drętwienie na przykład kończyn, na przykład skurcze i tak dalej. I zwróćcie uwagę, że magnez tak naprawdę, jeżeli zaczynamy go stosować, to on faktycznie nie rozwiązuje problemu. My często będziemy tak naprawdę do końca życia przyjmować ten suplement, który po prostu dalej problem jest. Dlaczego? Bo on nie likwiduje przyczyny, ale objaw tak naprawdę tylko. Więc tutaj, żeby poprawić jakość krwi, która jest odpowiedzialna za transport minerałów, witaminów, tlenu w naszym organizmie, to co potrzebujemy zrobić? To prawda. Trzeba zrobić oczyszczanie wątroby. Jeżeli to zrobimy kilkakrotnie, to problemy jak ręka odjął. Więc tutaj problem z magnesem, ja nie widzę z kurczami problemu w ogóle. Jaka jest przyczyna suchej skóry? Proszę Państwa, przyczyny suchej skóry to częstym problemem niestety nasze wewnętrzne. Ja to zawsze tłumaczę w ten sposób, że nasza skóra, nasza ta powłoka, która tutaj jest, tak naprawdę to jest też organ, który nie jest winowajcą. Spojrzymy, to tylko jest warstwa w naszym ciele, która nas osłania od czego? Od zewnętrznych tak naprawdę czynników. Skóra, tak samo jak mówiłem wcześniej, jest drożna. Ona i wchłania, i wydala toksyny w naszym organizmie, a wchłania oczywiście wszystko, co dotyka, czyli tak naprawdę czy ta woda przy kąpieli, szampony i tak dalej, czy my na przykład ubieramy jakieś ubrania i chemia nas, powiedzmy, może też dotrzeć. Wystarczy, jeżeli ktoś się orientuje za czasów na przykład Egiptu i tamtych i innych oczywiście starożytnych rzeczy, wystarczyło, że było papier nasiąknięty jakąś trucizną, my dotknęliśmy i przez skórę, przez palce mogliśmy otruć tak naprawdę człowieka. Więc to samo i tutaj problem. To nie jest problem skórny, to problem jest wewnętrzny. Więc jeżeli są patogeny, wirusy, pasożyty i zanieczyszczenia, toksyny w naszym organizmie, gdzie organizm nie jest w stanie tego wszystkiego dobrze sobie wydalić, no to niestety problem, skóra musi to jakoś zareagować i wszystko to wyrzuca. Czy to są egzemy, łuszczyca, zaczerwienienie i inne problemy. Kremy to tylko chwilowe, sterydy czy inne rzeczy tylko chwilowo niestety rozwiązują problem, ale znowu później nawraca. I wiele osób tutaj, którzy korzystali z dermatologów, o tym mogą poświadczyć. Dlatego zaczynajmy działać, jak to się mówi, spójrzmy od środka, bo skóra to jest naszym lustrem wewnętrznego stanu, więc nie obwiniajmy lekarza, że dermatolog nam nie pomógł, tylko zobaczmy, co zrobiliśmy z naszym organizmem kilka lat wstecz.
Dobrze, pytania mi się tutaj skończyły, jeżeli chodzi o to, co przygotowaliśmy i to, co było na YouTubie wcześniej, więc jeżeli są pytania u nas uczestników na Zoomie, bardzo serdecznie proszę, można zadać. To może ja mam takie pytanie. Proszę pana, mam problem z hormonami. Czy ma pan jakiś pomysł na uregulowanie hormonów w organizmie? Proszę panią, jeżeli chodzi o problem hormonalny, to te często niestety, a jeszcze zapytam inaczej, a jeszcze inne dolegliwości? No mam o 1/3 pomniejszoną tarczycę i stąd się wzięły moje problemy. I no przez 5 lat nie używałam hormonów syntetycznych, bo tak mi się udało zapanować z borowiną. Potem jednak zabrakło tej borowiny w Świebodzicach, no i zaczęłam się innymi borowinami łatać tą dziurę, no ale nie udało mi się. Potem tak mi ten TSH i inne rosły do góry, że musiałam wrócić do hormonów syntetycznych, ale ciągle odczuwam kołatanie serca, to jest wszystko tarczyca, po prostu hormony. No dobrze, a z tego co słyszę po głosie i widzę, to pani u nas było w ośrodku. Ile pani było Tak. i jakie były efekty? No to znaczy, generalnie ja jestem bardzo zadowolona z pobytu u was. U mnie się wróciło i także to u mnie się bez przerwy narasta. Jeżeli, to znaczy może źle mówię, nie narasta, tylko powtarza się. Hormony, sprawa z hormonami u mnie trwa już od jakiegoś czasu, nie? Rozumiem. A w domu zgodnie z zaleceniami coś udawało się pani robić, dbać o siebie, czy nie było czasu? To znaczy, borowina cały czas stosuję, cały czas i to widzę te uderzenia gorąca, to po prostu głębokie oddechy i takie, byłam u osteopaty, uczył mnie oddychać, jak robić, żeby w sposób naturalny po prostu wyregulować, ale ja myślę, że to jest głębszy problem uregulowania gruczołów, pracy gruczołów. Wszystkich gruczołów. Zapytam o dietę. Coś pani prowadzi, jakąś dietę, czegoś pani ogranicza sobie? To znaczy, ja generalnie żyję bardzo zdrowo, jeżeli chodzi o odżywianie, nie? Także swoje produkty, dużo soków, nie? Soków, naturalnych soków, swoich soków, nie? Także czy ja ograniczam? No jeżeli ograniczam, to chyba cukry, bo mi się, przydarzyło mi się przytyć. W tej chwili ważę 67 kilo. No to nie jest moja normalna waga. No i tak, to znaczy, ale generalnie spożywam cukier, tylko nie w takich ilościach, nie żeby było za dużo tego cukru, nie? Rozumiem. No, najważniejsze, żeby te cukry były naturalne, tak? Żeby nie były te Tak, chemicznie tak. przetworzone, ponieważ no niestety nasz organizm jest gorzej to przetrawia. Jak najbardziej borowiny, które my stosujemy, to jest unikalna borowina z Ukrainy, z jeziora Saki, on ma świetne, unikalne właściwości, więc oczywiście okłady, cały tutaj dekolt po szyję, tutaj łącznie z tą częścią, również nie tylko samą borowinę okładać, ale również w szytym sposobie, również wykonywania tak zwanego peelingu jeszcze bym zalecał, ponieważ wtedy mamy poprzez delikatnie podrażnioną tą skórę, możemy lepiej namineralizować i witaminizować i dostarczenie tych brakujących enzymów do środka. To jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą, my też informowaliśmy zawsze, żeby przy okazji, jak już stosujemy borowinę, to też możemy stosować ją do zęby i dziąsła. I po co w tym przypadku? Po to, żeby dostarczyć też do środka. Oczywiście nie wolno tego połykać, no bo to nie jest produkt do jedzenia, ale poprzez śluzówkę, poprzez liniankę my dostarczamy blisko do tej tarczycy nasze brakujące elementy. No ale bez oczyszczania organizmu to tutaj wątroby systematycznego pani tego nie naprawi. Jak również zwrócić uwagę, żeby tak wcześniej wspominałem, te dobre tłuszcze dostarczyć, że to może być roślinne, to może być zwierzęce nawet lepiej, ale ich żeby nie brakowało, bo to jest niestety na dzień dzisiejszy wszyscy idą, kupują w sklepie odchudzone mleko, odchudzony serek, odchudzone i boimy się, że
tak naprawdę przytyjemy, tak? U pani na dzień dzisiejszy to się odbywa. A to nie jest problem, że my jemy za dobrze, powiedzmy, czy za dużo. To jest jemy po prostu nieodpowiednio. Jeżeli my zjemy właściwy, tak naprawdę jakościowy produkt, na przykład tłuszcz, na przykład smalcówkę, tak? Czy na przykład słoninkę, tak? To jest produkt, który jest dla nas najbardziej sycący, czyli my mamy wtedy dłuższy czas w organizmie spokój z jedzeniem. My nie musimy wtedy biegać znowu po zjedzeniu na przykład cukierka, to my za pół godziny znowu jesteśmy głodni, a z jedzenia kawałka słoniny to my na 2-3 godziny jesteśmy już syci są. Więc to jest tak naprawdę różnica. Przestańmy się tak naprawdę odtłuszczać tak naprawdę. Zjedzmy normalne, naturalne produkty. Dbajcie o to, żeby te produkty były dobrej jakości. To jest bardzo ważne na dzień dzisiejszy. Jeżeli zostawimy te chemiczne produkty, a będziemy starać się te dobre jakości, tak samo jak często słyszę, człowiek, ja przecież kupuję dobre mleko, bo przecież my polecamy ze sklepu, zakwaszam sobie, no ale jak ze sklepu mleko może być dobre? Proszę Państwa, jeżeli my nie pójdziemy, nie kupimy to od krowy, nie ma szans tak naprawdę, żeby być zdrowym, jeżeli stosować mleko. I tak jest ze wszystkim, więc musimy rozumieć, że jeżeli ten produkt jest czasami w markecie, nie oznacza, że on 100% jest dobry. Musimy przeanalizować to czasami tą informację, a nie iść jak człowiek, za przeproszeniem, zwykła owca, idziemy za tłumem, bo jest w sklepie promocja i kupujemy to po prostu. Więc musimy na to zwrócić uwagę. I wszystko, co u nas się w organizmie dzieje, to przez to, co się działo wcześniej. Czy to może być tak samo u pani jest kwestia stresu, który ciągle pani do was towarzyszy i próbuje tak naprawdę pani nie organizm próbuje to naprawić, ale nie jest w stanie, bo stres cały czas towarzyszy. Więc ten kortyzol cały czas szkodzi. Trzeba go po prostu się wyzbywać, starać się znaleźć do siebie taki kluczyk, który by po prostu rozwiązał ten problem, żeby mniej się stresować. No dziękuję, ale rzeczywiście ja nie mam żadnych wstrętów, jeżeli chodzi o mleko, o takie rzeczy. Wszystko to kozie mleko kupuję. No naprawdę dużo robię dla mojego zdrowia, dla zdrowej żywności, jeżeli chodzi o odżywianie. Jeżeli ale- pani się nadal nie uda rozwiązać problem, serdecznie zapraszam ponownie. Możliwe, że pani przypadek wymaga jednak większego nakładu pracy, ale takie rzeczy jak u pani z tarczycą nas się udawało naprawić jak najbardziej, tylko niestety każdy przypadek jest inny. Można z tym Panie jak najbardziej walczyć, Aleksandrze, a warto. Ja 5 lat nie używałam hormonów syntetycznych, czyli a po operacji jestem, proszę pana, 30 parę lat. No tak na ten moment już tak dokładnie nie liczę, ale ponad 30 lat. Super. I proszę pana, i 5 lat przerwy to było dla mnie bardzo dużo. I rzeczywiście, czyli wyniki miałam idealne. Idealne. A teraz widzę, że po prostu te typowe objawy dla ludzi, którzy mają problemy hormonalne. No i tak się zastanawiałam, jakie są, bo ja mam rozregulowane. Czyli tu chodzi o dopasowanie, to znaczy w sposób naturalny wymasowanie tych gruczołów, żeby ustawienie tych gruczołów, że produkowały odpowiednią ilość dla organizmu. I się zastanawiam, czy to u was jest możliwe, albo na Syberii. Proszę panią, do wyboru do koloru może pani przyjechać do Świebodzic, może pani pojechać do mojego ojca na Syberię, do Rosji. Jest to do zrobienia. Tylko kwestia odpowiedniej terapii. No, bo to bardzo męczy. Pan sobie nawet nie wyobraża, jak to męczy. No naprawdę. A u was byłam z RZS-em, a poprawiło mi się bardzo wiele innych rzeczy jeszcze przy okazji. No. Także ja jestem że bardzo pani zadowolona. jest. Ja jestem, tak. Super. Dobrze, to tyle. Dziękuję. Dziękuję, również życzę dużo zdrówka i w razie czego serdecznie zapraszamy, czy w Polsce, czy na Rosję, nie ma problemu. Ja mam pytanie. Tak, słucham. Dzień dobry. Ja mam taki problem teraz, podejrzewam, że to jest wątroba. W prawym podbrzuszu mam taki tępy ból i to się rozchodzi aż przez plecy do tyłu. Mam jasny stolec i wcześniej miałam parę razy już takie zdarzenia, że miałam obrzęki nóg i rąk. I AST teraz robiłam wynik, no to wcześniej miałam wyniki zawsze około 10-11, teraz mam 37 i nie wiem, czy robić właśnie teraz oczyszczanie wątroby.
Czy Nie, to są kamienie? proszę panią, nie trzeba robić. Nie trzeba. Trzeba Nie? koniecznie trzeba zrobić. Przecież to jest problem już, który zaczął się nie wczoraj, tylko już kilka miesięcy albo i rok wcześniej. I tutaj nie tylko wątroba, ale również jeżeli jeszcze oddaje plecy, jak pani wspomniała, to też zwrócić uwagę na nerki. Bo nerki też to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, może być cichym zabójcą, który niestety my nie odczuwamy do momentu, kiedy już są w tragicznym stanie. Więc badać jedno i drugie, ale niestety badania wątrobowe, dopóki nie będą albo wątroba powiększona wielokrotnie, albo otłuszczona, albo inna taka poważniejsza zmiana, to na przykład USG to nie wykaże, dlatego że te kamienie wątrobowe, one są bardzo zbliżone do struktury do wątroby, więc jeżeli czujemy jakiekolwiek kłucie lub problem, to oznaka tego, że to już nie początek problemu, tylko to jest środek albo już bardzo poważny problem. Więc tutaj na pewno nie raz, a trzeba kilkakrotnie oczyścić, ponieważ wątroba się składa z 4 płatów, no i niestety za jednym razem ona się nie oczyści dokładnie. Polecam. A jeszcze mam pytanie, bo ja już robiłam oczyszczanie, tylko że chyba w 2022 i wcześniej, już jakieś 4-6 razy. I właśnie ten taki tępy ból zaczął się po oczyszczaniu wątroby. Czy to o czymś świadczy? A jaką metodą pani robiła? No państwa. Jeżeli pani po oczyszczaniu odczuła kłucie w okolicy wątroby, to znaczy, że ma pani duże kamienie, które niestety Aha. się zablokowały. Więc w domowych warunkach najwyraźniej pani organizm nie na tyle się rozluźnił, czyli te drogi się nie na tyle otworzyły, żeby wydalić takie duże zanieczyszczenia. Nasz organizm potrafi w naszych warunkach, jak w ośrodku, nawet wielkości orzechu włoskiego, proszę wyobrazić sobie, taki kamień potrafi człowiek wydalić. Ale do tego potrzebne są te przygotowawcze metody, które my stosujemy, czyli to są masaże, sauny, hartowanie, ziołolecznictwo, które stosujemy i tak dalej. To wszystko owocuje temu, że nasz organizm lepiej jest przygotowany, mniej zestresowany niż człowiek w domu to robi i wtedy są lepsze efekty tak naprawdę. Więc jeżeli pani mówi, że problem nadal istnieje i do nierozwiązania w domowych warunkach, zapraszam, pomożemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień Marcin dobry. z tej strony. Mam pytanie o dużą ilość pieprzyków na całym ciele, wystających, takich płaskich. I czy to jest skutkiem jakiegoś zanieczyszczenia właśnie wątroby, czy coś innego? Znaczy, jeżeli mamy dużo pieprzyków i one są koloru czerwonego, to jest powiedziane, że jest często wątrobowe, tak? Ale to również mogą być... Takie brązowe zwykłe, takie brązowe duże. Wszędzie po Tak, prostu, to wszędzie. jest często problem. To jest często problem zatrucia naszej wątroby, która nie potrafi wydalić nasze zanieczyszczenie i one niestety się namnażają co roku więcej jest. Jeżeli my zaczniemy robić oczyszczanie wątroby, to systematycznie one z czasem zaczynają ustępować. I to jest tak samo jak nasza wątroba, tak samo nasza skóra potrafi się regenerować. Tylko musimy jej dać po prostu na to możliwość. I oczyszczanie wątroby na to pozwala. Wtedy, kiedy nasz organizm od środka czysty, to i na zewnątrz jesteśmy zdrowsi. Nasz organizm wtedy wyglądamy młodziej, skóra wtedy też się szybciej regeneruje, więc jak najbardziej przeciwpasteryzmicza terapia koniecznie i oczyszczanie wątroby. No i przy okazji pozostałe rzeczy zrobić i będzie super. Dziękuję bardzo. A to moje pytanie było odnośnie padaczki wcześniej. Czyli rozumiem, że to oczyszczanie wątroby to jest podstawa do wszystkich tych chorób, które mam, widzę. No niestety może tak się wydawać, że to jest śmiesznie czy nieśmiesznie dla niektórych, że tutaj proponujemy tak zwany detoks całego organizmu, nazwijmy, że to jest baza. Tak? Dlaczego? No bo żaden jakiś masaż czy jakaś tam jedna herbatka nie rozwiązała całego problemu czy sauna, ale bez gruntownego oczyszczania wewnątrz, czyli wyrzucenia z domu tych śmieci, niestety nie możemy mówić tutaj o naprawie całego organizmu. Nie ma szans po prostu, więc cokolwiek w naszym organizmie się dzieje, jeżeli my czujemy katary, na przykład co miesiąc chorujemy, grypa i są inne poważne, jak tutaj mówimy o padaczce czy innych dolegliwościach, powinniśmy zacząć od bazy. Jak bazę zaczynamy naprawiać, to wszystko się zaczyna spokojnie normować. Bez tego nie będzie poprawy. Dziękuję pan bardzo. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka życzę.
Dobrze, no to ja cieszę się bardzo, że tutaj Państwo tyle mieli pytań. My jak najbardziej planujemy również, tak jak powiedziałam, w przyszłości, czyli za tydzień o tej samej porze, o godzinie 18 w środę, powtórzyć kolejne takie pytania, odpowiedzi. Jeżeli będziecie zainteresowani, zachęcam zostawić komentarze. I drodzy Państwo, pamiętajcie, że każda choroba to jest ból czy przewlekłe zmęczenie, to nic innego jak wołanie Waszego organizmu o pomoc. Jeżeli czujecie, że to od lat kręci się nasz organizm, tak naprawdę chodzimy od apteki do kolejnego gabinetu i czas tak naprawdę przestać maskować nasze objawy. My w Akademii Medycyny Regeneracyjnej doskonale wiemy, jak znaleźć prawdziwą przyczynę Waszych problemów i tak naprawdę zrobić to bezpiecznie. Przeprowadzimy Was przez cały proces zdrowienia krok po kroku. Nie czekajcie, aż stan zapalny zmieni się tak naprawdę w coś gorszego. Zapraszam Was serdecznie do Siebodzi czy do Rosji, tak samo na pobyt, gdzie możemy efektywnie zmienić Wasze życie. Wejdźcie na naszą stronę medycynaludowa.com i sprawdźcie nasze wolne terminy. Zapraszamy serdecznie. Ja życzę Wam dużo zdrówka i do zobaczenia